Siemaneczko, ja jestem Nadwins i zapraszam do kolejnego odcinka naszego Zatruwadina. Zaczynamy 5. akt. Dzisiejszą runą jest runa Io. Poprzednio było Hell, więc teraz mamy runę Io. Dotarliśmy aż do Io, także jeżeli to oglądasz, to zapraszam w komentarzu do napisania runa Io, ewentualnie czegokolwiek innego. Jeżeli się podoba to, co robię ogólnie, to takie rzeczy jak like pod filmem, subskrypcja, oglądanie od deski filmu do deski, od A do Z po prostu, bardzo pomaga mi się dalej rozwijać i dziękuję wszystkim widzom, którzy to robią. Wszystkim widzom, którzy to robią. Nawet jak nie oglądacie, można puścić w tle i na pasek i niech se leci. To jest bardzo pomocne. Słuchajcie, i wpadajcie także na live na Twitch TV Nadwins. Jedziemy. Ostatnio rozbroiliśmy całkowicie Hell. Ostatnio rozbroiliśmy całkowicie Hell Chaos Sanctuary i tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, śmiem twierdzić, że piekielne Chaos Sanctuary jest dużo łatwiejsze od koszmarnego, ponieważ na koszmarze mamy Venom Lordy, które mają niewrażliwość na truciznę, a na piekle te Venom Lordy zmieniają się Venom Lordy niewrażliwe na ogień i z jakąś tam odpornością na truciznę, no nie? Ale nie jest to nieporównywalnie mniejsza odporność niż to, co jest na wow, okej. To, co jest na koszmarze. Oczywiście trzeba będzie używać wybuchu zwłok. Wybuch zwłok na koszmarze jak najbardziej dobrze działa na te Venom Lordy. My, z tego tytułu, że jesteśmy głównie Poison, Necro i na tym skupia się ten gameplay, to nie chcemy. To chcemy używać jak najmniej odskoczni. Skupiamy się na naszym głównym drzewku, które ogrywamy. Io, siema YouTube, siema, król Nemo już nabuzowany. Król Nemo już nabuzowany. Meyer? A co spoko, od tego są te triggery. Nawet nie wiedziałem, że to zawsze na początek odcinka ktoś puszcza KW. O to chodzi. Dobra, mamy 140k, także na samym koniuszku golda jesteśmy, ale mamy bardzo obfitą skrzynkę, także możemy tutaj dużo zdziałać. Siema Slayer Boxer, siema. Siemka. Także nasz pierwszy cel to jest pokonanie Shenka, no i potem lecimy na starożytnych tak naprawdę. Nie interesuje nas za bardzo Ania. Możemy zrobić Anię później, jeżeli chodzi o nasze odporności. Każde 10% jest fajne, ale tak naprawdę jakie to ma znaczenie? My nie będziemy tutaj mieli problemów z tego tytułu. I tak będziemy musieli bardzo dużo omijać. Jeżeli chodzi o Warstone Keep, level 1, 2, 3, 4, to będziemy mieli dużo omijania. Okej. Oni się sami tutaj porozwalają zaraz. No dawaj. Shanks, Poison. Z byłym Poison Immunem. I tak go zmasakrujemy. Spróbujemy go podprowadzić pod zwłoki. I wygenerujemy bardzo dużo zwłok w jednym miejscu. Tak samo będziemy chcieli rozpracować drugą falę. A to wam pokażę wszystko w biegu. Na spokojnie. Okej, i dawaj, jedziemy cię. Muszę tu jakieś przyspieszenie. Avoid on. Także też jak gracie Necro, za problemem możecie manipulować tym, gdzie przeciwnicy stoją i używać po prostu wybuchu zwłok co jakiś czas, no nie? I GG. Shenk pokonany. Zobaczmy sobie to z ciekawości. Zobaczmy sobie ten hełm. Szewczyn, czy będzie podejmowana próba UT? nie ma, ten nekromanta nie ma szans zrobić Ubertristra, nie oszukujmy się. Żeby zrobić Ubertristra takim nekromantą trzeba
grindować dziesiątki godzin jeszcze. Także to nie jest cel tej serii. Chciałem, żeby te serie były konkretne, żeby uczyły ludzi gry jakimiś takimi nieoczywistymi buildami, nie najczęściej wybieranymi, nie najbardziej OP. Bo gdybym chciał najbardziej OP build, to byśmy grali na pewno Bonmancerem. Już byśmy mieli dawno po piekle. Ale Poison robi sobie świetnie, ale na obery Poison Necro się nie nadaje. Nawet endgame'owy będzie miał bardzo duże problemy. Pewnie Summon Necro, Bon Necro, Poison Necro też by dał radę Szewczen. Tylko to wszystko, wiesz, trzeba odpowiednio przygotować, nie? Praktycznie wszystko da się zrobić. Każda klasa może pokonać Uber Tristram. Tylko trzeba mieć strata. To nie jest tak, że strata, odpowiednie... Trzeba ogólnie wiedzieć, co się robi, mieć duże doświadczenie, znać się na mechanikach, na przykład, wiecie, używać w odpowiednim momencie Dim Vision z Neftira i tak dalej, i tak dalej. Raczej takie pierwsze, lepsze zengage'owanie Uberów skończy się bardzo szybką śmiercią, nawet w najlepszych itemach w grze, z najlepszymi charmami w grze. Po prostu to nie wystarczy. Trzeba mieć know-how też, nie? I się mocno przygotować. Myślę, że gdybym robił Ubery takim Poison Necro, kombinowałbym w to, żebyśmy postarali się zabić najemnikiem Ubery nawet. Bo ja bym skutecznie stopował na przykład leczenie się, a może zbudowałbym chorego gdybym miał nielimitowany gear, pobawiłbym się w taki sposób, że ja stopuję leczenie, daję klątwę oczywiście, Decrepify, a mój najemnik z 5 aktu barbarzyńca robi całą robotę. Także jest to bardzo możliwe. Udary są spoko, Rapiszon, ale udary są spoko na Mephista, bo tego można łatwo uderzyć. Taki Bal na przykład z jego Frozen Armorem jest ciężki. Będą zamrażały się te udary i ciężko go trafić, bo Bal ma potężną obronę. I Diablo ma też bardzo dużą obronę. Także na Bala, na Mephisto jasne, ale na Diablo i Bala nie jest takie łatwe. I udary się też kończą. Ale da się, pewnie, że się da. Pewnie, że się da. To już mówimy o Summon Necromancie. Taki Summon Necromanta z udarami, z odpowiednim najemnikiem z drugiego aktu, wjeżdża i rozwala Ubery. Easy. My to robiliśmy na streamie nawet też z rok temu, czy nawet półtora roku temu. Ale jeżeli mówiliśmy o Poison Necro, no to już też trzeba by się tutaj pogimnastykować troszeczkę. To wygląda jak reverse. Albo coś dziwnego. No kurde! Jezus! 5000... Co jest z tymi teleportami? Sfejlowane 2 teleporty, come on! Tego się nie da wybronić nigdy. Next, rip. Niestety, sfejlowany teleport. Czasami te laski failują teleporty. I to jest problem. Bo przeciwnicy już podchodzili do nas. No i już się tepnęliśmy tak jakby, ale jednak staliśmy w miejscu, bo się zbugował teleport z laski. I rip. No nic, jedziemy. Oby laska tym razem zadziałała. Przejdźmy jeszcze raz. No i dajmy jej jeszcze jedną szansę. Czy seria zmienia się w Uber Poison Necro? Nie. Nie. Seria się kończy po zabiciu Bala Hell. To byłoby bardzo nudne i niepotrzebne, bo gdyby seria się zmieniła w Uber Necromante, to byłoby około 300, 200, 300 odcinków. Cały rok byłby odcinków farmienia na te Ubery tym Necromantom. Kanał by umarł i byłby koniec świata. I wszystkich by to nudziło. Także no tak by się skończyła Uber seria Necromantom. Niestety. A tu serwisu. Uber Javazon. Oj, to niewykonalne raczej. Speedrun Uber Javazon. Uber Spearzon. Już prędzej. Po 4 piwach jak najbardziej. Ops, dojechanet.
Dobra, mamy wyjście, mamy bardzo krótką jaskinię. Spróbujmy się po prostu przedrzeć już, przebijmy się przez nią, nie kombinujmy. No, tylko że infidele mają bardzo wysokiego, mają tego immuna, nie? I to jest duży problem. Więc wolałbym przebiegnąć. Nie damy rady. Spróbujemy jeszcze jedno. Rewis. A to myślę, że ja bym wybrał wtedy coś ciekawego. Na Prima Aprilis. Zobaczymy, no. To jest fajny motyw. Nie dojdziemy do tych zwłok. Za szybcy są. Możemy jeszcze spróbować raz. Z golemami. No, nie. Reset. Pyk. Mamy bardzo ładną jaskinię, tylko musimy przebiec ten jeden kawałek. Po prostu. Musimy przebiec. A niestety infidele mają bardzo dużo Poison Resa. Znaczy nie ma sensu ich bić nawet. Musimy to skipnąć całkowicie. Okej. Next. Lecimy. A Szewczęt próbować jak już te? Nie, to nie ma sensu. Ja taki robię na speedrunach, wiesz? Te serie mają inny cel, Szewczeń. W tych seriach gramy od zera do hela. Hubertis tam zostawiamy, bo to się łączy z farmą, tak jak mówię. To nie ma tak, Szewczeń, że tak sobie wchodzisz i dobra, no to UT easy, nie? To nie jest takie hop siup, nie? Trzeba dofarmić, trzeba skupić się. To spowoduje przedłużenie serii, dalej ta sama postać. Nudy na pudy. Mnie to nudzi. Ludzi też, na pewno by to nudziło. Chcę krótkie, konkretne serie. Robimy hela, pokazuję jak się gra. I next. Jeżeli chodzi o Ubery, to ja wolę robić Ubery w 6-7 godzin. Bez farmy w formie speedrunów. I zrobimy sobie speedrun Uber Tristram druidem. Od UT wolę Ubery. A takie dofarmianie na Ubery bym się zanudził na śmierć. Szczerze powiedziawszy. Nie dla mnie. Wolę speedrunować Uberki. I robić to w 6-7 godzin, może nawet krócej, zależy jaka klasa. Większe wyzwanie, imo. O. Nice. Tak, szefcze, jutro speedrunning, tak jest. Jutro jest Uber speedrun, no. Handlord siema. O, Kaszub! Ile mnie nie ma, a chłop już hela kończy. Będzie narabiane elegancko. Dobra, Viperom nic nie zrobimy. Siema Kaszub. To znaczy Uber, jest coś takiego jak Uber Tristram. Wpisz sobie Uber Tristram Nadine Wins na YouTube i wyjdzie ci cały opis, na czym to polega, co można zdobyć i tak dalej. Jest to największy challenge, można powiedzieć, w tej grze. Portale. Największy challenge w tej grze, można powiedzieć, ale też jedna z większych nagród w tej grze. Bo za wykonanie Uber Tristram możesz zyskać unikatowy duży talizman. O, shit. Nie no, muszę tam tepnąć po prostu. Okej, Jezus, tak! Przeszliśmy, ale to był najbardziej hardcore. O, mamy Vipery, znowu. Musimy omijać. Musimy to... Bardzo niedobra jaskinia. Oj, to znaczy, że to może być bardzo długa, lodowa jaskinia. I bardzo złośliwa, jeżeli tutaj mamy tak to wypozycjonowane. No nic, damy temu szansę jeszcze, zobaczymy, podkrywamy. Leżę. Świetny TP. Świetny TP. O! Już jesteśmy prawie na koniuszku tej jaskini. Tutaj nie odzyskamy zwłok, nawet się nie łudzimy. Chciałem waypoint tylko mieć, ale nie wiem czy... Nie, to będzie reset, moi drodzy. To raczej będzie reset.
Ale zobaczymy, odkryjemy jak najwięcej jeszcze. O. O! Dobra, niech mnie zabiją tutaj. To niezły dead end. Idziemy jeszcze raz. Masz mnie. No, jeden strzał, jeden... I strzał. Za szybko. Przejdźcie dalej. Potem tundra. Waypoint, please. W tym segmencie. W tym segmencie WPEK, please. Nice. Niestety, nie ma tak dobrze. Rip. 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 Ajajaj. Siema Bobolstein! Siema, siema, siema. No, dawaj, dawaj, dawaj. Fajny pipe jest. Dobry pipik. I rip, bo nie przejdziemy, bo... Aha, no niestety. Nie ma waypointa, nie ma ten. Musimy zesetować kolejny raz. Musimy przejść przez tę jaskinię, bo w jaskini nic nie zrobimy. Wszystko ma immune na... Znaczy dużo ma ten. Vipery mają immune a na poison. Mamy odkrytą mapę. Niestety nie udało mi się dorwać WPK. Ale jesteśmy już przy celu. Jeszcze raz. Musimy tylko przejść jaskinię. Cyk. Jak idzie rozgrywka? Bardzo dobrze. Kończymy już piekło. Okej. Mamy bardzo krótki odcinek. Co się może tutaj wydarzyć? Kompletnie nic. Raz. Ten mamy dużo dłuższy. Ładnie. Easy. Okej. Teraz. Beki. Siema Baron Kaper. Siemka, siemka. Beki i śmigamy. Uciekam, będę chciał zdobyć tej WPK. I jeżeli chodzi o lodowe jaskinie w dalsze, no to będziemy chcieli przebiec jak najszybciej. Jak najszybciej. Archerzy też tutaj mamy immune na poison. Także omijamy. Mamy WPEK. Lecimy. Lecimy do starożytnej. Okej. Cały czas staram się to omijać. Możemy też stawiać decoya, takiego szybkiego golema, po prostu pod nogi uciec. Okej, oczyśćmy się. Ostatni lodowy cave. Tutaj w piątym akcie zdecydowanie lodowe cave'y plus, no tak, lodowe cave'y i jeszcze tron będzie bardzo tricky, bo na tronie mogą też się wyrolować poison immuny. Poison immuny to na przykład Stygijczycy,
i na przykład węże, nie? To będzie bardzo, bardzo problematyczne. Dlatego będziemy prawdopodobnie, w zależności od tronu, będziemy chcieć może go rerollować, dlatego chcemy zdobyć waypoint. O, jak to fast. Bez szans. Wygląda jak wyjście? Pięknie. Mamy to. Na pewno musimy sobie przygotować dużo rzeczy. Walczyć będziemy tutaj, gdzieś naokoło. Możemy zbudować oczywiście niewidzialną ścianę. Jak ktoś nie wie, jak się buduje niewidzialną ścianę, to jest to w gameplayu Amazonki. Ostatnio pokazywałem naszej Amazonki w ostatnim odcinku albo przedostatnim. Tam, gdzie była walka ze starożytnymi na piekle. Więc jest to bardzo łatwe. Możecie sobie zbudować niewidzialną ścianę i po prostu stąd bombardować starożytnych i ich zatruwać. Ale my zrobimy to legitnie. Zrobimy to hardwayem tak zwanym. Więc co? Rozstawmy trochę potionów. Myślę, że tutaj walka trochę może potrwać. Więc i potiony się przydadzą. Posprzedawajmy sobie rzeczy, których już nie będziemy używać kompletnie. I poświęćmy to na mikstury. Repairy i inne. Tu też sobie weźmę. Kostka Horadimu może być naszą taką kieszoneczką dodatkową. Tutaj zawsze warto coś przytrzymać jeszcze, taki save zonik i lecimy. Jeszcze więcej. Siema jako, co dziś psujesz? Kończymy sobie seryjkę, wiesz? YouTube'ową. Dajmy sobie tak. I właśnie kończymy, jesteśmy na starożytnych na piekle, zostali jeszcze starożytni bal na HC. Okej. Kupin? Tak, dlatego uważaj, żebyś sobie nie spoilerował. Jeszcze więcej. Nie ma nic gorszego niż bić się ze starożytnymi parę minut, żeby zabrakło jednej potki many albo jednej potki życia. Nie ma nic gorszego, wierzcie mi. Okej. Walimy jeszcze tu. Zapasik. Zbieramy wszystkie czarmy. I gotowe. Tak jest. A niech będą tutaj czarmy. Whatever. Jak się tak ustawiły pięknie. Niech sobie będą. Możemy też się wzmocnić przed walką. Kupić z 15-20 i wypić od razu. I odtajania, i antidotki. Zawsze to da nam 50% poison resa w przypadku antidotki i 50% cold resa w przypadku odtajania, także resy za darmo, 50%, czemu by nie? I mamy w tym samym dodatnie resy, wszystkie poison 3-2, cold 3-2, na 10 minut mamy buffa, więc spoko. Jedna potka odtajania to jest 30 sekund, jedna potka antidotą 30 sekund i stamina też tak działa. Jedna potka staminy 30 sekund trwania staminy, okej. Okejos. Okejos. No to jedziemy. Skąd masz tyle gemów? Normalnie. Gemy dropią jak grasz w Diablo po prostu. Przez normal koszmar piekło się nazbierało. Kangur to jest offline nekro zrobione wczoraj. Jazda. I teraz tak. Szukamy raczej. Zobaczymy jakie mają rzeczy fajne. Ach, klątwa. Nie za bardzo mi pasuje klątwa, ale nie ma jakichś ultra szybkich. Znaczy no klątwa jest taka, że jak jak Talik się po mnie przejedzie, to pierwszy i ostatni raz. Ale nie ma żadnego extra fasta. Na pewno nie chcemy bić extra fasta.
Na pewno nie chcemy bić mocy. Co do klątwy... Też niekoniecznie. Ale już jedziemy. Podkrętka musi być, co nie? Także jak chcecie bezpieczniejszą walkę ze starożytnymi, to... Na pewno nie grajcie tak jak ja. Też można zginąć przypadkowo całkowicie na starożytnych. Typu Korlik może nam skoczyć i zablokować drogę przypadkowo. Nie będziemy mogli się ruszyć. Nice. Teraz jest punkt dla nas. Bo będzie wykonywał skok. Wtedy nie możemy się przez chwilę ruszyć. To jest strasznie irytujące. I dętkogenne. Tak samo możemy dostać seryjkę od Madawka. Madawk wali często jak ciężarówka. I trzeba cały czas strajfować lewo, prawo, żeby nie dostać od niego tymi toporami. Bo może być przypał. No i ma Fire Enchanted, także lepiej nie być przy nim, kiedy ginie, dokładnie. Patrzymy zawsze na Fire Enchanted, na Cold Enchanted, żeby nie dostać. Bardzo łatwo można zginąć, okej. I Korlik w tym momencie odkłada myszkę. GG. Starożytni za nami. Teraz będzie jeden z najbardziej tricky momentów. Będziemy rolować. Musimy dojść teraz do... właśnie jeszcze potki. Jaruciak, masz rację. Nie mam potkach, lol. Musimy dojść sobie... Zawsze to coś. Już tak mamy dużo golda, ale czemu by nie. Musimy dojść sobie do waypointu na poziom drugi. I potrzebujemy tego waypointa. Po pierwsze safety, bo też mogą trafić się dusze, które nas będą ściągać bardzo szybko. Mamy tylko 5% Fire-Resa. No ale też będziemy resetować ewentualnie. Salę tronową Bala, gdy trafią się węże albo Stygijczycy. Jeżeli będzie ich za dużo oczywiście, jak się trafią parę węży, to tam nawet najemnikiem sobie to zdejmiemy. Dobra, idziemy. Bardzo szybkie. Spróbujemy to przyspieszyć. Tam nic nie ma. O. No, ciężko będzie tutaj coś przyspieszyć. Raczej będziemy musieli się przebijać powoli. Bo pamiętajcie, że nie mamy waypointa na Ancient's Way. Więc ustrzelili mnie bardzo łatwo o to. Więc naszym prio jest właśnie to. Okej, dawaj to. Bez zwłok nie mam Fire Golema, bo mój Fire Golem pochodzi z tarczy. Też chcę mieć tutaj dużo miejsca do kajtowania ewentualnie. Wąż rzeczny, jest niebezpieczny, dokładnie. Okej, mamy przejście na poziom drugi. Nice and easy. Oczyszczamy się z klątwy. I teraz do waypointa. Do waypointa najłatwiej będzie w lewo gdzieś iść. No. Jedziemy. Oho. Idziemy. Mamy dusze, które są oczywiście poison immune. To jest najgorszy scenariusz, ale nie możemy jeszcze zresetować, bo nie mamy żadnego WPK. Postaramy się przebiec. Mamy Vipery, mamy wszystko, co jest poison immune. Postaramy się przebiec.
Coś jest? GG, wupek, nara. Ale fart. Mamy WPK, wiemy wszystko, co się dzieje w tym momencie. Mamy po prawej gdzieś przejście. Prawdopodobnie przejście jest tutaj. Więc możemy szybko się tepnąć tam. Może nam się uda przeżyć. Nie róbcie tego na HC, zdecydowanie. Okej. Tutaj nie. Tutaj będzie przejście. Hit. Jedziemy. Tutaj możemy sobie troszeczkę powalczyć. Nie mamy na tym piętrze poison immunów. Musimy bardzo uważać na te właśnie byki. Chodź. Coldress Shrine. Nice. Dobra, mamy pierwsze skrzydło już wyczyszczone. Lecimy dalej. Powolutku, zdobywając teren. Mocne density. Mocne density. Nice, wystarczy jeden padnie i już jest potem dobrze. Dobra, lecimy dalej. Staramy się przejść dalej. Tutaj na tym skrzydle nie mamy nic. Na tym skrzydle również. Klaruje nam się tutaj sytuacja. Okej. Tron. No i teraz patrzymy, jakie mamy Vipery na tronie. Mamy Vipery na tronie, niedobrze jest. Naprawmy sobie TP Staffa. Tak. Ral. Powinienem mieć Ral oraz Ral. Naprawmy sobie jeszcze raz TP Staffa. Powinniśmy mieć. Elo, Koliber, siemaneczko, jak tam niedzielka? Akurat trafiłeś na finał, stary, a potem sobie pewnie jeszcze afterparty zrobimy jakieś na krowach czy coś. Okej. Czy mam Viperem? No zobaczymy, ile tego jest na sali tronowej. Jak będzie dużo, no to GG. Nieźle. Możemy wypulować. Coś jeszcze z tyłu jest? Nie ma. Nie jest źle, jest dobrze. Chodźcie. Wszystkie Vipery zapraszam. Viperki. O, nice. Jeszcze tego, no może być, whatever. A kurde, jeszcze dwa zostały tutaj. No dobra, to te dwa wykończymy najemnikiem. Szczerze, mamy dobrego najemnika, także tutaj nie powinno być żadnego problemu. Oczywiście bijany golem na support. Chociaż pewnie padnie szybko. Weźmy sobie tego. Weźmy sobie dekrepa. I jedziemy, mordia. Jedziemy. Git. Dobra, jeszcze sprawdzimy tył. Pięknie, jeszcze sobie sprawdzimy tył, czy...
Nie ma tam żadnych Viperów. Bo na pewno będziemy musieli odpolować czwartą falę. Druga fala to jest Achmel i Achmel jest na przykład, weźmy mu antytrutkę, Achmel ma Poison Immune również, nie do złamania żadnym, no niczym właściwie. Ale można wybuchnąć zwłoki, które są przy Achmelu. To wam pokażę co i jak. Oczyśmy tutaj teren, żeby się dobrze odpolowywało. Tutaj musimy czwartą falę. O, i są nasze zguby. Jest, są. Zapraszam. No, może być tak. Jest okej. Dawaj. Jedna. Druga. Żeby nam potem nie przeszkadzały i się nie pałętały. Jest nasz Horadrim. Aj, no nie wybroniłem. Cześć Agaski Dave, dobry wieczór. Jaki nekles za porównanie do Błazonki? No taki jest świat niestety... Okej, nice. Taki jest świat niestety fizycznych klas, a Błazonka ogólnie jest skrzywdzona. Także jak najbardziej. Błazonka, jak ktoś, dlatego mówię, że Błazonka jest challenge'em samym w sobie. Jeżeli ktoś zrobi Błazoneczką run, no to może być z siebie dumny. Jeżeli ktoś zrobi to solo self-found, całkowicie fizyczną bowką, to może być z siebie dumny. Generalnie klasy czarujące w tej grze mają lepiej, bo nie muszą trafiać. Skuteczność ataku jest taka... Nie ma czegoś takiego jak skuteczność ataku w ogóle, więc jakby te klasy zawsze trafiają, nie? Więc to jest bardzo duże, nie? Jest bardzo duże. O, dawaj. Dobra, chyba mamy, co? Mamy tutaj dużo przestrzeni na odpolowanie czwartej fali. Bez problemu. Możemy zaczynać. Jeszcze Snake. Chodźcie. Ale chodźcie tutaj, żeby nie dostać dekrepa. Walimy dekrepa na nich. No, chodźcie. Aj, najemnik to bardzo przeraszował. Pierwszy, idę tam, żeby zgarniać dekretyfaja. I GG. Super. Zaczynamy! Uwaga, druga fala incoming. O, dawaj. Achmel już halfway done. Raczej chcemy... już Achmel prawie nie żyje. Aczkolwiek chcemy... No to nie ma znaczenia. Te mogą paść tu, whatever. Może żeby się nie rozproszyły za bardzo skurwiele. Okej. I Achmel pada. Pomimo tego, że był Poison Immune, Achmel pada przez wybuch zwłok. Także najważniejsze, żeby zabić... Nawet nie potrzebujecie najemnika do tego. Najważniejsze, żeby zabić wszystkich jakby wokół Achmela i tyle. I tak naprawdę Achmel sam tutaj odkłada myszkę. Jeszcze jeden chyba ziom jest. Tak. Jeszcze jednego typeczka mamy. Dobra. Druga fala poszła. Nie, a za jakieś to są subskrypcje na YouTube. To są followy na YouTube. Nie wiem kto zasubskrybował, ale no. Także na YouTube, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje,
to zapraszam serdecznie. Bo będziemy streamować jednocześnie na YouTube i na Twitch. Znaczy, jak to oglądacie teraz na YouTubie, to już streamuję jednocześnie na YouTube i na Twitch. Lecimy. Trzecia fala. Full shield, dużo golda. Trzecia faleczka. To jest nuke. Dobrze zniukować, żeby nie zaczęli się za bardzo leczyć. Jedziemy. I dobijamy. I został sam Bartuk tak naprawdę. I koniec Bartuk. Także jak widzicie, fale są bardzo przyjemne. Poza czwartą. Czwartą albo zeskipować, jak ktoś umie, albo odpulować. Poison immune. I nie da się z tym nic zrobić. Nawet nie da się tego złamać. A nawet gdyby się dało to złamać, to i tak będzie giga ciężkie. Siema. Chodźcie. Siemal jest? Jest. Wolałbym nawet głębiej to odpulować, wiecie? Bo... okej. Dobra, i teraz czeka nas dosyć ciężka walka, ale niewykonalna. Aura mocy. Love it. To też można odpulować albo zabić. O nie. Przypamiętał się ziom. Zginie przez wybuch zwłok. Aha. Ryzykowne wejście do portalu, szczerze powiedziawszy. Go. Od razu TP. Nawet na dekrepie dajemy radę. Ważne, żeby nie zginąć tutaj, nie? Ta fala jest zabójcza. Ważne, żeby o jedną za dużo poison nowe nie wrzucić. Nie być greedy. Powolutku, jeden strzał już prawie nie żyje. O, się zamachiwał. Weźcie się tutaj skupcie. Zister. Oj. O nie. O, ziom zginął. Nice. Siema. Ostatni tepek. Nie możemy zginąć na portalu. To na pewno nie. Siemal. Okej. Są w miarę bezpiecznym miejscu. Okej. Jedziemy. Szkoda tych zwłok, bo zniknęły. Niestety.
Zwłoki numer 1 leżą. Tam jednego z ziomów. Zaraz będziemy kończyć. Zaraz będziemy kończyć. Nice. 2. Jest trzeci trup. Tego Venom Lorda wypadałoby tutaj spulować. Chodź tu. Jeszcze jedne zwłoki na Venom Lorda są potrzebne. Dobra. Safe spot. Ostatni buyback. Nie potrzebuję więcej kasy w sumie. Chodź tu. Jest w ogóle... Czy Lister upadł? Wydaje się, Lister nam padł. Ta. Niesamowite. Musiał pięknie dostać z tego wybuchu zwłok wtedy. Bardzo dobrze. A... Okazuje się, że bossem tej fali jest jeden Venom Lord, wiecie? Lister już dawno gryzie glebę. Ale nieoczekiwanym bossem tej fali jest Venom Lord. Ofensywka, to jest świetny spot. GG! Nice. Także generalnie lepiej by było i polecam wam odpulować tą falę. 4. i 5. falę warto jest odpulować. Po prostu. Just like that. Będzie dużo łatwiej. Dobrze. Walka z balem. Albo po prostu lower resistance i tyle. Lower resistance poison nowa i po prostu 5 minut jest po balu. Albo możemy się pobawić z najemnikiem. Możecie też pobawić się z innym najemnikiem z trzeciego aktu. Jeżeli nie macie tego waszego fajnego najemnika, to możecie się pobawić najemnikiem z trzeciego aktu, który od czasu do czasu wypuszcza nie nowe, tylko to pole statyczne i taki bal może zostać zjechany do połowy. Jeszcze możecie ustawiać tego najemnika waszą laską teleportacji i bardzo łatwo schodzi. Dobra, robimy tak, unieruchamiamy bala, tylko żeby mi nie padł ziom. Ta. Było blisko. Niestety, akurat się odpalił. Next. Idziemy. Ale ponieważ mam najemnika, który ma druzgocące uderzenie, no to będę sobie robił tego bala z druzgocącym właśnie. Spowalniam go Decrepify'em i mój najemnik jest bezpieczniejszy. Mój najemnik też zadaje większe obrażenia, ale to jakby nie ma za bardzo, to nie ma za bardzo znaczenia. O, nam chodzi tylko o druzgocące uderzenie. Ponieważ udało nam się skompletować potężnego najemnika z Gilliam's Face'em i z Duresem. Więc łącznie 50% druzgocącego uderzenia. Więc tylko czekać. Okej. Cofka. Nie chcę, żeby mój najemnik mi ginął. Połowa już za nami. No i pomagam tylko w tle tutaj swoją nową. I tak naprawdę tak wygląda walka z balem najemnikiem z aktu drugiego. Możecie mieć, tak jak mówię, możecie mieć na przykład najemnika z 5 aktu z 2 mieczami Amtir, z różnymi innymi rzeczami do druzgocącego uderzenia, bo to druzgocące uderzenie właśnie powoduje, że ten bal tak szybko schodzi, ponieważ odbierana jest mu procentowa ilość HPK, a bal na piekle ma bardzo dużo HP, więc fajnie można mu utrudnić w ogóle życie, nie?
Drugi sposób to jest taki, żebyście wzięli sobie najemnika z trzeciego aktu pod błyskawicę, więc będzie puszczał pole statyczne do połowy HP bala, a trzecia to po prostu lower resist i prujemy w bala. Prędzej czy później upadnie. Jest najdłuższa walka wtedy, ale whatever. Siemaneczko Maru, dzień doberek, dzień doberek. Witam serdecznie. Okej. Chodźmy, schowajmy się. I pyk. Ostatnie potki tak naprawdę. I kończymy. Na Merco mamy Tires oraz Killian's Face. Dlatego właśnie mamy tak dużo Crashing Blow i bal się rozpływa. Ale odpalony ziom, ale odpalony. Dobra, zaraz my już będziemy kończyć. I bal upada. Jeszcze dawaj. I ostatnie podrygi bala. Damy sobie lower res na koniec i GG! I tak właśnie zakończyła się seria Necromantom. GG. Mam nadzieję, że się podobała. Powiem wam szczerze, że giga przyjemnie mi się to grało. I kolejna seria za nami. Także tak wygląda właśnie waleczka na piekle, jak widzicie. Przeskok między Bołazonką a nekroziomalem, no nie? Totalny przeskok. Totalny przeskok. Agaski, pozdrawiam rodziców, a w szczególności mamę i tatę. Co teraz? No teraz pofarmimy sobie krowy może. For funsies. Pofarmimy sobie krowki tym nekromantom. Dziękuję za lewako. Także podsumowując serię, mamy 68 poziom, prawie 9. Udało nam się nabić, także bardzo mocno. Bardzo mocno, no dokładnie. Farma TZ-ków może jakaś, jeżeli się trafi dobry TZ. Pograjmy sobie tym nekromantom jeszcze dzisiaj. Pograjmy sobie tym nekruskiem dzisiaj jeszcze tak for fun. Pofarmimy, jest za późno na speedrun, także jutro ciśniemy sobie Uber speedrun, a dzisiaj jeszcze farmimy tym nekromantom, bo mi się mega podoba. Dawno nie grałem, jest fajny vibik, także lecimy. Nie, drzewek, kompletnie nie śledzę, nie interesuje mnie ten temat. Nie. Podsumowujmy. 68 poziom, moje itemy to jest właśnie Spirit, 30% FCR, Tal Ed, Lore, czyli wiedza, Ord Soul, którą mieliśmy już od samego początku, nasza potężna tarcza, wspaniała, 38 do All Res i 3 do Poison Nowa. Także tutaj 2 sokety nam się udało dla Rzuczka wyfarmić. Nasz amulet od normala właściwie chyba nam wypadł w trzecim akcie normal albo czwartym max i już sobie nosiliśmy do końca, bo dawał mi +1 do klątw, więc jeszcze lepszy lower res. Zwykły 10% FCR ring, 10% FCR ring z maną i z życiem. I generalnie ten FCR z wszystkich itemów pozwolił nam osiągnąć idealny próg 75%. Kolejny jest dopiero 125%, ale no to już może później, jak będziemy chcieli, nie wiem, monarchę mieć jakąś, coś takiego. Także próg 75% jest świetny. Poprzedni to jest 48, poprzedni to jest 30, jeszcze poprzedni to jest 18, jeszcze poprzedni 9 i potem jest 0. Więc taka 48 to jest w ogóle, to musicie mieć, ale 7.5 jest też osiągalne, nie? Też osiągalne. Także celujemy w 7.5, wtedy się naprawdę wygodnie gra, szybko się te kersy kastuje, wybuchy zwłok są szybsze, no i oczywiście Poison Nowa, nie? No co, pas praktycznie 24 FHR, Cold Res 11, rękawice do Fire Resa, buty do Fire Resa i udało nam się wyciągnąć ten Fire Res na takim przyzwoitym poziomie piekielnym 33 i to jeszcze jest bez Ani, więc jak uratujemy Anię
Na piekle to będzie spoko. To jeszcze 10 do przodu. Dodatkowo nie robiliśmy radamentów, nie zrobiliśmy radamenta na Nightmare'ze i na Hellu. Więc to też jeszcze można dopieścić tą postać pod tym względem. Na Switchu oczywiście laska z teleportacją. I nasz najemnik, który tutaj zgarnął dostaliśmy z kuźni na koszmarze, także mamy farta. Może nam paść na koszmarze z kuźni, na piekle z kuźni. Na koszmarze z kuźni jest to maksymalna runa, która może wypaść, także giga fart. No i zrobiliśmy Duress. Jest to bardzo, bardzo przyzwoita zbroja, daje dużo cold damage'a przeciw najemnikowi i daje mu otwarcie ran. I daje mu druzgocące uderzenie 15%. Dodatkowo z Eldricha na koszmarze, jak farmiliśmy level, wyfarmiliśmy Gilliam's Face 35% Crushing Blow i Deadly Strike. Deadly Strike to jest nic innego jak Critical Strike, czyli podwojenie obrażeń. Ma 15% szans, że zada podwójne obrażenia. Jeżeli chodzi o broń, fatalna, wolna i szukaliśmy czegoś. Mogłem zamienić tą broń wcześniej, szczerze powiedziawszy, przed walką z Balem, z bossami, bo nie chodzi nam o to, żeby on bił duży damage. On nie ma robić dobrego damage'a. On ma szybko atakować, żeby aplikować Crushing Blow, ponieważ Necromanta Poison, minus Necromanty Poison jest taki, że zabija wolno bossów. Potrzebuje najemnika właśnie z druzgocącym uderzeniem, a druzgocące uderzenie działa tak, że odbiera procentowe życie potworom. Więc jak Bal ma dużo życia, Diablo ma dużo życia, no to po prostu to nie ma znaczenia, bo procentowo ten boss jest zjeżdżany, no nie? Talizmany udało nam się wyrwać tego typu 12 FHR, Cold Res jakiś talizman, 9 życia, z tego jestem zadowolony, 10 życia, Fire Res 11, ten mamy Lightning Res 6, Lightning Res 6, Faster Hit Recovery, troszeczkę Magic Findu i tak to wyglądało. Ej, weźmy sobie weźmy sobie parę itemów na sell. I z naszych znalezisk, powiem wam, niesamowity run nekromantom. Tak, tutaj trzymałem sobie hełm do Shalio Sol dla najemnika, ponieważ Shalio Sol to jest bulwark, więc fajnie współgra z naszym najemnikiem. Jeżeli nie miałbym Gilliam's Face'a, to chciałbym mieć Shalio Sol. Daje on od 10 do 15% redukcji fizycznych obrażeń, wyssanie życia, bonus do życia, powiększenie życia procentowe, niesamowite rzeczy. Tak, z itemów, które znaleźliśmy po prostu z Bala na koszmarze wypadł zestaw broni dla barbarzyńcy, defaultowy, instant zrobiony. Więc gdybyśmy grali barbarzyńcą pod dual wielding, pod topory, to mielibyśmy bronię od razu. Tak, to Lightning Boot sobie przygotowałem na później, ale wolałem szybciej biegać. 30% faster run wygrało. Chansy nam padły na normalu, także na bossów używaliśmy troszeczkę. Ghoul-Hide'y nam padły w trzecim akcie na piekle. Bone Snap nam padł, czyli bisiarska broń dla barbarzyńcy kiedyś, niegdyś. Padł nam Humongus na klasiku. To był bis na WW Barba. Na klasiku Humongus nam wypadł, też Crushing Blow. Hawkmail nam wypadł, więc nasz najemnik miał Cannot Be Frozen. Bardzo mocne. Milabrega na Switcha do Magic Find. Peasant's Crown z Diablo na koszmarze. Lament Ume też z Diablo na koszmarze. Niesamowity drop. Różdżka w ogóle, tak jakby drop sprecyzowany pod nekromantę, nie? No i co? No i runka Ist z Andariel na Hellu na przykład, nie? A z kuźni piekielnej runa Pool. Maksymalna runa, jaka wypada z kuźni piekielnej, to jest Ghoul na przykład. Więc overall, no jeszcze Prismatic Amulet, gdyby nam był potrzebny, ale wolałem mieć bonus plus 1 do Curse'ów, nie? Odłożone potiony Rejuvenation, polecam wam wyrobić taki nawyk, bo przydają się na właśnie salę tronową, na Chaos Sanctuary, na jakieś takie napięte miejsca. No i to jest podsumowanie. To jest podsumowanie, mnóstwo run. Bardzo przyjemny run, bardzo przyjemna postać. Także tyle. W jaki sposób Merc przeżywał Nexi? Merc nie musiał specjalnie przeżywać, bo jak przyzywałem Merca, żeby nakładał to druzgocące uderzenie, to po prostu slowowałem Bala z niedorężnieniem, Decrepify'em po prostu, więc już atak speed spadł o połowę, a potem na dokładkę jeszcze gliniany golem spowalnia go o 33%. Więc widzieliście ruchy Bala, zanim on zadał jakiś hit, to on nie mógł prowadzić ciosu.
jego animacje były tak wolne, że nie mógł kastować nawet. Więc najemnik był w miarę bezpieczny i po każdym ciosie, który występował co, nie wiem, 7-10 sekund, po prostu odleczałem najemnika podką jedną, Super Healing Potion i tyle. Dokładnie. Ruchy jak bolek suchy. Więc tak to wygląda. I to robiliśmy z Andariel, robiliśmy to z Durielem, z Mephistem, z Diablo chcieliśmy się pobawić i Diablo na sam lower resist spadł rewelacyjnie. Na sam lower resist Diablo poszedł instant, nie? Także easy. No więc co, to była ta seria. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli się podobało, piszcie w komentarzach, jakie klasy ewentualnie chcielibyście widzieć jako następne, albo następną jaką klasę. I co, jeżeli się podoba, to zostaw subskrypcję na YouTube. Pamiętaj o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z każdym materiałem nowym, bo te serie będą wypuszczane cały czas. I wpadaj na live'y na Twitch TV Nadiwins, gdzie jestem praktycznie każdego dnia. W prawym dolnym rogu macie mordeczki. W tym momencie 400 osób prawie na żywo i sobie razem ciśniemy. Rodzinnie. Także no, mam nadzieję, że się podobało. Dla mnie był to mega chillowy gameplay po Bołazonce, która była challenge'em samym w sobie i zobaczymy co będzie następne. Trzymajcie się, oczywiście zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję i wbijajcie na live'y. Do następnego, jego dzionka. BOOM!